Hej, cześć, witajcie na naszym magicznym kanale. Z tej strony Patryk. I Sylwia. No i dzisiaj, w końcu, po takim czasie, mamy kolejnego Wizarding Franka. Jak widać, jest to Feniks. Także Zagon Feniksa. 5. część. Zapraszamy na film. Tak jak widzicie, pudełko mamy, tym razem w całości. Nawet bym powiedział, że Troszeczkę wgniecione. No. miejscami obite. I jeśli bylibyście zainteresowani, jak to jest z tymi cłami teraz, to zapłaciliśmy niewiele więcej, bo chyba 20 zł więcej, gdyż oczywiście jest to spoza Unii, więc musimy płacić VAT. Wyszło około 20 zł więcej, czyli tam około 50 Za całość. za całość, W więc sensie za całość opłaty na poczcie. dokładnie. Bo pudełko to jest inna para kolorów. Więc nie jest źle, nie jest dobrze, bym powiedział. No, Jak widzimy pudełko... smuteczek letki jest, no ale co? No cóż, no nie zrobimy na to nic. To pudełko, jak widzicie, przedstawia nam tutaj sowiarnię, tak jak zawsze. Tak. Z boku mamy Ptoska. ptoska Feniksa, który schodzi na dół. No i generalnie tyle. Nic więcej. Po z boku Takie mam tutaj wrażenie, mamy... że jest mniejsze to pudełko, ale może ciutkę wyższe. Może. Generalnie te pudełka przychodzą w tak różnych rozmiarach czasami, No. że jedno jest szersze, ale jest mniej. Jedno Tak. jest wyższe, mniejsze i upakowane tak fajnie rzeczy, że... No. Że się cieszymy. Generalnie to Mam jest, nadzieję, że to pudełeczko nas nie zawiedzie. myślę, że rok 5 nie powinien nas zawieść. I sięgam Jasiu, tutaj już bram od razu. tematycznie. No tak, jest Umbridge, jest Wesley. Nie rudy, ale jednak, no bo przecież w tej części założyli sklep i sprzedawali swoje łakocie i witaminy na przerwach. Ty, a może ty bardziej do Rona jednak? Dalej nie jestem rudy. Mam swój nożyk, tutaj gdzieś pokażę, Ten co zawsze. ten co To już się zawsze. tak nie skupiaj na tym, misiu. Ten co zawsze. No i co? I otwieramy pierwsze wrota, drugie wrota i druga strona. No i standardowo, zobaczmy. Tak, O nie, nie, nie. Cicit. cheat jest na początku, więc go odkładamy gdzieś dalej na bok. A my jedziemy tak, najpierw do góry, a potem tutaj dla Was. Odkładamy i faktycznie jest upchane. No. Które byś chciała na początek? Różowe. Dobrze. Tak pasujące do imidżu dzisiaj. Tak. No to wybrałaś chyba największe. To nie, to nie, to nie, to nie, to nie. To dawaj Ale to- takie pierdoły małe. Zaczniemy od pierdoły. O, różowy woreczek, może być. Kurde. Proszę bardzo, różowy woreczek. Chciałaś? Patrz, jaki kolor nawet podobny. Są pineski, czy to będzie lalka voodoo? Do wpijania w nią. Tu są kotki jakieś. I Co szpile. to jest? Nie wiem, ale... Jakby chciałeś różowy, to masz różowy. Umbridge. Choć powiem, że ta wersja Umbridge, ta filmowa i tym samym ta, którą tutaj widzicie, ma mniej żabie oczy i usta i wszystko, bo w książkach to była taka ropucha po prostu. Więc... Ale czy to jest lalka voodoo do wbijania jej, czy... No tak wygląda. Tego się nie spodziewałem. Umbridge. No i mamy tutaj jeszcze jakieś szpilki. No właśnie tu szpilki są. I to takie niemałe. Tak, są diamenciki I kotki. są różowe kotki. Taki jeden diamencik możemy sobie wziąć. I w nos. Zrobić jej nosek. No bo to jest, tak mi się kojarzy, no, dla krawcowej, nie? Do krawiectwa jest. Do powbijania sobie na szpilek. igły, na szpilki właśnie takie, no to może to są szpilki do szycia.
A to jest po prostu Ambridge, jego A to jest taki... Ambridge jako pomponik na te szpile. Do szpilek. Ale możesz też pognębić ją i powbijać jej po prostu gdzie leci, tak? Fajne to w sumie podoba mi Z się. jednej strony masz takie jeju pluszak, ale z drugiej strony... Wprawdzie ja nie szyję, ale jakbym chciała zacząć szyć. No to masz Ambridge do wbijania szpilek, żeby sobie Pozdrawiamy ciocię Jadzie. tak... Ale możesz powbijać też i Ambridge zrobić takie... Wyżyć się trochę. Ale porównaj kolory. Bliźniaczki. No śmieszne to jest. No śmieszne, bardzo śmieszne, Śmieszne, ale no podoba takie- mi się. Mnie też, w Takie? sumie tak. No i jest takie sympatyczne. Popatrz jak na półce będzie taka Ambridge, różowa No. landryna. Tutaj trzeba tylko poprawić tą No. koroneczkę. Nie no, ciekawa. No. Ja bym chciała trochę zacząć szyć, tylko muszę sobie kupić taką, wiecie, maszynę taką. Szyjącą. Tak, no ale taką dla takich, co to nie umieją nic jeszcze. I będę szyła woreczki na groch. Z Ambridge. No dobrze, to ja przejdę do kolejnej Ale rzeczy. ona mi się z ziemniakiem kojarzy. A co to? To jest kolejna z naszej Aha. serii. I to jest chyba tłuczek. Tłuczek do mięsa. Ty, no ale to tym to się wyżyjesz. Wyobrażasz Daj sobie? Ambridge, daj Ambridge. Daj Ambridge, możemy ją... Może to do ziemniaków? No nie wiem. No, Do ziemniaków są troszeczkę inne chyba, nie? to do, jest do mięsa. takie jak do bardziej. mięsa, takie do tłuczenia, No. ale to pewnie w tym wypadku jest do tłuczenia, no tak jak moździerz masz, tylko że moździerzom, No. Pokaż obrazki. moździerzom masz co innego do rozdrabniania. Tutaj mamy grzybki, roślinki. No Nie generalnie chcę nic mówić, ale to ma dziwny kształt. no troszkę się bym powiedział, że ma... No tłuczek jest fajny, tak jak mówiliśmy, ta seria jest fajna, ale jest taka zbyt No tylko, że współczesna. ja jestem przyzwyczajona do takiego Uwierzenia. tłuczka, nie? No i tak jak mówiłaś A ten wcześniej, jest taki. No. Ciekawa jestem, jak ręka będzie, czy ręka nie będzie bolała od takiego cupcania. no to raczej nie do mięsa, tak jak mówi, to raczej jakieś grzyby czy coś, żeby rozdrobnić. Grzyby. No suszone i takie puch, 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 puch. No nie wiem. Przeczytamy O na moździerzu koniec. mówisz, a to nie jest jak moździerz. Przeczytamy na koniec. Ale Dobrze. generalnie, tak jak mówiliśmy, przedmioty są bardzo fajne. Pasuje do kolekcji, jest Aczkolwiek jest- nowoczesny, Nowoczesne za bardzo. nowoczesny i ma dziwny kształt. To też prawda. Patrz Next. jak Ambridge się ładnie komponuje. Proszę, kolejny tajemny woreczek. Wreszcie, no to ja mam tajemny woreczek, tamten nie był tajemnicą. No dobra, tamten to był woreczek z Ambridge. Różowy woreczek to już wiesz co w środku. A tutaj kolejna Maska śmierciożercy. Kolejna maska śmierciożercy, już jedną mamy. Jak pamiętasz, mamy taką malutką przypinkę, a tu jest taka ogromna. Jo. No, to jest fajna rzecz. Prawda? Coś jest? A nie. To i porysowane nam dali. Patrz. No kotuniu. Muszę wybrać. Tak już się bywa, ale no, jak odpowiednio daleko właśnie przyłożysz, to jest... Jesteś Nie, śmierciożercą bardzo ładnie Ambridge. wykonana. No, a czekaj. Pasuje, No troszeczkę duża ta maska. ale patrz, oczy widać. Także jest Ambridge śmierciożerca. Ty, ale mi się dostało. No patrzcie. Śmierciożerca i różowa Ambridge. No jest Takie wylosowałam. takie kombo. Ale maska naprawdę podoba mi się. Metalowa. Mamy, tak jak mówię, mamy taką w wersji mini. No. Mamy taką małą. No to to teraz jest druga do taka- kolekcji. Duża. To ja wezmę, żeby Cię odciążyć z tego odpowiedzialności, przypinkę. Uwaga, macamy.
Nie mam pojęcia. Eliksir może jakiś. Nie, tam nie było eliksira. Tam. Ojej, to jest... Rita Skeeter! Dokładnie, to jest Rita Skeeter. Proszę bardzo, Rita taka Skeeter! Rita Zielona Skeeter ze swoim samopiszącym piórem, No, swoją torebką kopertóweczka. z krokodyliej skóry, tak jak było w książkach właśnie. Jeszcze raz pokażę, tylko trafię. Bardzo fajna Rita. No, No i w sumie pasuje, bo tutaj została zaszantażowana w tej części przez Hermionę, żeby napisać o Harrym artykuł, który był taki ale pozytywny. to musisz powiedzieć spoiler alert. Myślisz, że nikt nie przeczytał książek już? Ale tak dla tych, którzy... Spoiler alert. Tak. Rita została szantażowana w tej części po raz kolejny, bo w poprzedniej, w czwartej już była szantażowana przez Hermionę. W poprzedniej przez to, że Hermiona odkryła, że jest niezarejestrowanym animagiem. Zamknęła ją w słoiku i trzymała przez miesiąc. No może nie miesiąc, ale tam blisko miesiąca. A w tej części zaszantażowała ją, bo Rita straciła pracę i nigdzie nie pracowała. Próbowała gdzieś dorabiać i zaszantażowała ją, że wyjawi wszystko, chyba że Rita napisze artykuł o Harrym, taki pozytywny. No, Że Harry... że Voldemort wrócił. Tak, że Voldemort wrócił i że generalnie Harry ma rację i to prawda i poświadczam to ja, Rita Skeeter. Tak. Także bardzo pasuje do tej części. Mhm. No dobrze, tobie się znowu trafiło. O ja cię. To czekaj, zgadujemy co w tym może być. Teraz jesteśmy świeżo po zakończeniu słuchania Troszkę. 5. części, No. więc mamy takie trochę bardziej świadomość. Tu może być tak wiele rzeczy, to jest najdłuższa część. Feniks. No właśnie najprościej byłoby powiedzieć Feniks, bo to zakon Feniksa. Ja bym mógł powiedzieć, że może być kurtyna z sali śmierci. A może być, no. Może Dobra. być mózg, bo sala mózgów A nie, i zmieniaczy, to ale nie, chyba nie. tak głęboko nie To wchodzi są w takie książkę. eleganckie rzeczy, ładne. No to ja bym powiedział, Bo że ja już otwieram, misiu. to co ty mówiłeś, że Feniks, ja mówię, No. że co? Kurtyna powiedziałeś. Że kurtyna, no. Coś jeszcze mogłoby być? Jeszcze Ambridge, jeszcze mogą być kotki albo Aha. ropucha. Okej, dobra, to co? Wyżej i otwieramy. Nie wiem, czy będzie widać. Dam, daradam. Dam, dam. Czyli mamy tu... Feniksa! Ach, Feniks, no to było do przewidzenia, prawda? Proszę, jaki piękny. Z drugiej Zostaw, strony. cukierusiu. Ja tu pokazuję. Dobrze. No i jakby przewidzieliśmy to trochę, przynajmniej Sylwia strzelała, ja też tak myślałem, ale miałem jakieś nadzieje, że może coś innego, że jednak to będzie Feniks. I proszę bardzo, mamy tutaj No Feniksa. ale piękny jest, taki bardzo, konkretny. bardzo ładny i taki właśnie 3D, że z dwóch stron można go Tak. z tym płomieniem Taki pod on tu sobą jest- jakby... Ogon to ma. No, ale taki płomienisty ogon. Chodzi mi o to, że ten ogon widać jakby taki płomień z niego szedł. Czekaj. O jest. Także no, bardzo piękny Fawkes, bo No. to raczej Fawkes. Co ciekawe, Fawkes był wiernym towarzyszem Dumbledora, tylko i wyłącznie jego. I był dokładnie tym Feniksem, z którego pióra ma Harry i Voldemort różdżkę. Także nie był to przypadek. No, ale bardzo ładny, ostatni rzut okiem. No. Zostały nam Kurde, dwie. nie mogę ucelować. O jest. Zostały nam 2 czarmy do końca. Będziemy mieć Księcia Półkrwi. Obstawiam, że tam będzie ta książka do eliksirów Może być. Snape'a. A to się nie zamykam. A ostatnia część, czyli Horcruxy i Insygnia Śmierci. Możemy mieć może Insygnia Śmierci po prostu. Taki wiesz. Będziemy się zastanawiać, misiu, jak będzie czas na to. No dobrze. Teraz lecimy dalej. Bo ludzie czekają, misiu. To W później. napięciu. Chociaż? Dobra, biorę te małe rzeczy. Proszę bardzo, mamy tutaj taki woreczek. A w tym woreczku, Kolor fioletowy, brąz. zobacz. Ciężkie. O, moneta jakaś. No moneta to na pewno. Nie wymacam jak w chipsach, więc nie zgadnę co to. Zawiązany. O.
Emocje sięgają zenitu. Jest to kolejna z monet, którą dostajemy i uwaga. Ciężka i duża chwila, bo jest w woreczku. A tu czekolada. I chyba ojej, wiem co to jest. O, Uwaga, proszę bardzo, to jest moneta. I to nie byle jaka, bo jest to moneta Gwardii Dumbledora. Proszę bardzo. Tu wybieramy sobie datę spotkania, miejsce i tak dalej. Jeśli tutaj są dookoła daty, a w środku jakieś wiadomości. Już patrzę na to, co tutaj mamy. Mamy tak. Zaklęcia. Czy tam w sali zaklęć, Aha. Divine Tower. Divination. Tak, Divination Tower, Great Hall. wielka sala, podwórko, Podwórko? Tam było? no grounds. Aha, grounds. Mamy HH Inn, czyli to jest Hedgehog, czyli pod Świńskim Łbem. Mamy astronomiczną wieżę No. zaklęć. Teraz tutaj mamy 520, 25, 35, 40, 15, 20, 25. To jest zegar. Aha. A u góry samej? Tu jest 7, To 6, pewnie 5, będzie... 4, 3, 2, 12, 11. To jest zegar. Tak, czyli godzina, tam minuty i na końcu gdzie? A tu dookoła masz dni tygodnia. Widzisz? Aha. Aha. I to są te monety, które Harry sobie na swojej monecie ustawiał, gdzie i kiedy się spotykają. No. A wszystkie inne monety reagowały na to pod wpływem zaklęcia i tylko oni wiedzieli, jak z nich korzystać. W sensie Tak. wiedzieli. To była jedna zwykła moneta w kieszeni. Wyciągasz sobie, patrzysz, oho. Spotkanie. I każdy Ręka w ciemno. I każdy czuł zawsze, że coś w kieszeni mu się poruszyło, więc wyciągał, patrzy sobie, oho, sobota w sali zaklęć o 15:20. Fajne. No, Podoba mi się. podoba mi się, że zrobili jakby To wersję. jest takie Patrz. ruchome. No. Widać wszystko. No. Proszę bardzo, widać wszystko. Jeszcze raz. No, bardzo fajne. Podoba mi się ta moneta i jest naprawdę tak właśnie, Tak. jest czymś, czucią. tak, jest czymś, Patrzcie. jest czymś, co osobiście, Dziura w stole. co mnie osobiście cieszy, bo jest nawiązaniem do książek, czego Tak. w filmu nie pokazałem. Ale jest Filmie. fajne. Ale jest bardzo fajna. Ekstra. Baż mi się widzi. To które byś chciała? Bo mamy tutaj raz, To dwa, trzy, czarne. 4. To czarne to jest twoje ulubione. To są No klucze. właśnie. No to czarne. Proszę bardzo, Unlocking Magic. Unlocking magic. Uwaga, uwaga, uwaga. Are you ready, guys? Ja. Wypadło. Ale to jest Noble and Ancient. Noble and Pur. Ancient. Tu jest w ogóle jakaś Czaszka. czacha. Numer 12. Czekaj, już wiem co to jest. To jest Grimmauld Place 12. A, To jest do Noble and Magic and Ancient, siedziba zakonu Feniksa. czyli po prostu Ród Blacków. Mieli takie A. swoje hasło, więc to jest do Grimmauld Place 12 i ta czaszka ma też sens wtedy. No bo to taka, wiesz, mroczna siedziba. Pur. Pur jest pur. No to pewnie Pure albo wiesz. Może ja to wydam tak. No właśnie wyciągnij wszystkie. To z drugiej strony to samo. O, chciałem ci nałożyć jeszcze, ale To ty pokaż to, a ja pokażę resztę. jest kluczyk. Jest Pur. Na dole. To pewnie jest kto stworzył ten kluczyk. Bardzo ładny. A tu są gadżety. Utensylia. No i oczywiście mamy do tego kółko, które możemy jak zawsze rozmontować. Daj tu jedną rzecz. Nie. Nie to? Nie w tą stronę? To To. i to. Zapinamy. Proszę bardzo, oto mamy klucz do Grimmauld Place 12 z czachą. I jak zwykle zawiśnie pewnie gdzieś tutaj.
Już wzmocniłem ten klucz, więc tym razem nie spadnie. No, bo ostatnio jak rypło w nocy, to ja myślałam, że zejdę na serce. No jednak trzyma ile? 3, 6, 9 kluczy w tym momencie? Albo 10? Tu są 4, tu są 3 i tu są 3. No to 10. No, No, to będzie 11 11 klucz. klucz nasz. No dobrze, to Prawie. ja wybiorę sobie to. O, to chyba będzie Unspeakable. Ty, Veritaserum! Veritaserum! Myślisz? Veritaserum! A ja właśnie myślę, że niekoniecznie. Nie? Zobaczymy. Unspeakable. Again. Co tutaj mamy? Ty, to co ja już się tak podjarałam, a to nie to. Poczekaj. Nieznane, Grouping. bo grupa przeklęte, proroctwo tymczasowe między Nie wiem. dimension to są 3D, 4D to są Wymiarowe. wymiary, właśnie międzywymiarowe, opętane, zapomniane, starożytne, Forbidden to zakazane chyba. no zakazane, starożytne, nawiedzone, paradoks nieznane. I dopisek mówi, że zachowane, dobra, nie doczytam się, jest takim poziomem pismem, że się nie doczytam. Ty poziomem pismem. No, Ręczny, handwriting. no tak, handwriting. Handwriting. po No i tutaj angielsku. jeszcze mamy safety regulation. Unikać kontaktu z oczami, nie otwierać, nie mówić do tego. Nie zostawiać bez opieki, zachować dystans, bez bezpośrednich myśli, Myśli? tak? Tylko do obserwacji. Tentacles my... Attemptu incapa... The observer... Już wiem, co to będzie. To będzie mózg. Bo tentakle, czyli te macki. Aha! I tylko do obserwacji to będą... Ojej, a mózgi ja już właśnie. myślałam, a ja głupia jestem. Nieprawda. To będzie takie... To mogą być mózgi z sali mózgów z Departamentu Tajemnic, które po prostu łapały cię To mackami. może otwórz i wtedy będziemy wiedzieć, co to Chwytało? jest. Pianko, pian. One No na chwytały, pewno mózgi. chwytały cię mackami i cię zmieniały trochę... Tu. Jakby coś tam z pamięcią, wspomnienia ci narzucały czy coś. Nie podglądaj! Dobrze. Uwaga. Tam. Tak, dokładnie. To są... No mózgi. To jest dokładnie... O, to jest bez... Ja cię... To jest dokładnie... bo w Departamencie Tajemnic tam w jednej z sal był taki wielki, oczywiście nie tak mały, ale taki wielki zbiornik zielony, pełny mózgów. Raczej początkowo myśleli, o tam jakieś myśli pływają, jakieś takie białe rybki albo coś, a potem Hermiona, nie czekaj, to są mózgi. No. Jak się przyjrzeli, to faktycznie pływały mózgi. I proszę bardzo, mamy zieloną ciecz i mamy tutaj mózgi. I te mózgi, bo Ron... Podszedł za blisko chyba, nie? Nie, Ron po prostu stwierdził, że... I jeszcze tu pokaż to. O, i jeszcze mamy tutaj Tu jest oko. zapieczętowane. Oko na Maroko. I na tym oku mamy napisane dom. Approved for cognitive study. Czyli no, dla studentów Dla studentów. cognitive spacement i dom. Property of dom. Dom, czyli pewnie Departament Tajemnic. Department of To Mystery. jak fajnie przyklejone do spodu. Prawda? Department of Mystery. No, Czyli Departament pasuje. Tajemnic. No. No i generalnie to było tak, że Ron, uciekając przed śmierciożercą, który go gonił, już po tym jak śmierciożerca ogłupił go i ten się śmiał z wszystkiego, to śmierciożerca leci, a Ron, zatrzymali się nagle, bo Ron nagle stwierdził, patrzcie mózgi, Wingardium Leviosa i wyciągnął jeden mózg i tak idzie, leci tym mózgiem, ale nagle ten mózg się obudził i zaczął lecieć na Rona i go Tak. dusić mackami. I myśli z niego ulatywały i wszystko, więc no jest to kolejna rzecz, która mnie bardzo cieszy, bo tak jak mówię, ci, którzy nie czytali, nie wiedzą. Zarąbiste. No, bardzo. Ekstra. Baż mi się pić. To jest Super. jedna z tych rzeczy,
ledwo coś pamiętasz z tej książki? No to pamiętam, no. Ale było. A co? Oczywiście. dobra, no to tak. Landryna musi być. Jezu, to na pewno będzie filiżanka. Pewnie tak i to pewnie... Nettle Weeks Enchanted Crockery. Co to jest? Pewnie będzie to, do którego Veritaserum lane było. Eudora Nettle Weeks Fine China. O kurde, Futures. Enchanted scenes that stir upon the surface. Stir upon the surface? Coś na powierzchni? Będzie? Mhm. Spell to be unmoving in the presence of non-magicals. Ciekawe. Zobaczymy, jak to wygląda. A czyli, że się nie będą poruszać przy kontakcie Niemagicznymi? z mugolesami. No. Czyli co, będziemy mieć tu... Piankopian. Jest pięknopian. Będziemy mieć coś Filiżanka, bo jest podejrzany. ruchomego. Niechcący. 3, 4. Jak już się ubrałaś jak Ambridge, to masz spodeczek jak Ambridge. Pokaż tutaj. Mamy spodeczek z wrednym kotkiem. Czemu wredny? No patrz, jaki Słodki. takiego... Już Słodki oczami jest, patrzy. jak nożedek. No i pod spodem pewnie będzie A reszta? reszta. Wow, poczekaj, bo to takie... W całości schodzi. Kurde, no. patrz. Moment, muszę to gdzieś odłożyć. Ty, co to? To już więcej nic nie ma? Ty, a tu może? Nie. To się skleiło. No aha. Czy Kurde. oni to skleili może... Żeby się nie ruszyło. No właśnie, że... Rany Julek. Ty, a poczekaj. Aha, może faktycznie. Nieważne. Ja to już rozkleiłem prawie, patrz. Jesteśmy tak magiczni, że się nie zauważyło. A, rozumiem. Czyli jest dla Mugoli, to co tutaj widzisz, to będziesz widziała kotka stojącego w miejscu. A dla Aha. czarodziejów kotek będzie uciekał. Okej. W naszym przypadku raczej kotek nie będzie spierdzielał. Chociaż kto wie, jakby tutaj nalać coś ciepłego, ciekawe, czy zacząłby się ruszać. Nie wiem. Poparzyłoby go i uciekł. Kurde, no. Aż zobaczę, co tu napisali jeszcze raz, tak ciekawi, ale Eudora Nettlewick Fine China features enchanted scenes that stir upon the surface. Czyli w teorii, że to są zaczarowane sceny, które poruszają się na powierzchni. Czyli może wiesz, po zalaniu czy coś. No może po zalaniu on będzie leżał. Zaczarowane, żeby nieruchome obiekty jakby nie wpływały na niemagicznych. Ciekawe, może to faktycznie jest tak, że pod wpływem temperatury coś tu się będzie, wiesz, Nie wiem, może. działo. Nie mam pojęcia. Ciężko powiedzieć, jakby zgłębimy temat pewnie na koniec tam. Ale jest ciekawie, prawda? Spodziewałeś się? Nie. Kotka? Znaczy w sumie jak zobaczyłam to duże pudełko, to już wiedziałam, że będzie filiżanka. No tak, filiżanka tak, ale nie spodziewałeś się spodeczka z kotkiem. Jak kotek? Tak. No to I jeszcze ostatnie. mamy ostatnie pudełko. Piraty jakieś? Co to? Noble and Ancient, czyli A, to znowu z znowu. rodu Blacków. Ciekawe. Co mamy? Piankopian. Dokładnie. I nie jest to mała rzecz znowu. Ja może to podniosę. Tak. Dam, 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 dam. Dam, 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 dam. To jest stworek. Albo nie, to nie jest... Krindle, Krindle, no. czyli stworek. Bo pamiętasz, że w domu Blacków głowy skrzatów wisiały na ścianach? Nie jest- pamiętam. No to To właśnie tam... drastyczne jest. Każdy poprzedni skrzat, którego mieli, jak był u siebie w domu, to jego głowa wisiała na ścianie obok portretu pani Black. Jak już go szlak trafił. Tak. Jakby był jeden, drugi, trzeci, stworek też czekał na swoją kolej, bo on był bardzo wyczekiwał. Jezu. A dziwisz mu się? I proszę, mamy tutaj stworka. O
też już chyba śpiącego. No już tak, już ledwo. Ale patrz, tutaj są nawet sztuczne śrubki No, Grindle i do powieszenia normalnie możemy sobie to tutaj gdzieś obok powiesić. tego świnka. Coś powiesić. wymyślimy. No coś wymyślimy, ale Grindle może się gdzieś tutaj pojawi. W sensie No raczej stworek. wyżej, bo tu już No nie raczej miejsca, wyżej, ale no powiem, że to jest fajne. Nie wiem, to drastyczne. Jest takie drastyczne, ale jest, powiem no. Ci, że fajne. Prawda? No, W sensie jest to taki przedmiot, którego się nie spodziewasz. Jaki nohal. Ale no powiem Ci, ale przerażające. znowu uderza To w, świński łeb to jeszcze świński łeba. znowu uderza w tony książkowe, gdzie było powiedziane, że wiesz, że no tu Harry się w ogóle przeraził, bo wszedł do domu Blacków i pierwsze co zobaczył to wielki obraz zasłonięty i był zdziwiony dlaczego zasłonięty. Wszyscy kazali być cicho, bo pani Black. Tak. A obok, na schodach jak wchodził, to były po prostu głowy z krzatów domowych. Także no, Nie podoba mi się ten pomysł. ale no to wiesz, to ród Blacków. Wiesz jaki był ród Blacków? No wiem. Prócz Syriusza większość była raczej trochę bardziej Niedobra. czarno-magiczna bym powiedział. Makulatura jeszcze? Tak, mamy tutaj O, jeszcze makulaturkę. pamiętę, no nie. No to zacznijmy od tej mniejszej może. No to mamy tutaj pierwszy nasz przygotowanie. I to jest przygotowanie eliksiru uzupełniającego krew. Czyli, Blood replenishing potion. czyli jeśli masz utratę krwi czy coś takiego, to żeby wiesz, tak jak masz, nie wiem, transfuzja to się nazywa? No. No to jest na odzyskanie krwi. Uwaga, eliksir na odzyskanie krwi jest podawany przy utracie krwi przy większych jakby skaleczeniach. Nadmierne użycie może Może powodować Wyciekiem, tym czasowym wyciekiem. Podniesieniem energii i niekomfortowanym podnieceniem. poczuciem ciepła O właśnie, w ciele. No tak, poczuciem ciepła w ciele. No po prostu to jest eliksir transfuzjowy. Musimy taki, proszę tutaj, na odzyskanie krwi, którą utraciliśmy wskutek ran odniesionych. Bardzo fajny. No. No to mamy nasz eliksir na utratę krwi, który trafi tutaj do naszej księgi po podsumowaniu, bo już sobie ją przygotowałem. Także mamy Replenishing Potion i ostatni przedmiot. Patrzę gdzie góra, gdzie dół, już widziałem co to jest. Widziałaś? Phoenixus? Tak, to jest Phoenixus. Proszę bardzo. Gia Graphics jak zwykle robi piękne grafiki. Mamy tutaj Fawkesa. Trochę poturbowany. Trochę poturbowanego, aczkolwiek Fawkesa. W sensie tu mam na myśli, No. nie że na obrazku. Tu. Ale wiesz, wyprostuje się i Fawkes będzie jak znalazł. Tak. Mamy tu gabinet Dumbledora. Obrazy. No, nie ma tu dużo do znalezienia. Tu są te metalowe takie przedmioty, które Harry rozwalał mu potem. Mamy księgi Tu coś Fawkesa. jeszcze jest. Tam jest jakieś planetarium, czy No. kto to wie. I te wszystkie obrazy dyrektorów, którzy przemawiali do Harry'ego. No. Ile razy tam był. No i to byłoby na tyle. My sobie pewnie ogarniamy. Tak. I wracamy za chwileczkę. No to wracamy z naszym podsumowaniem. Jak widzicie, wszystko tutaj mamy ładnie wyłożone. Dokładnie. No i co? Bier kartkę. Bierzemy kartkę. I lecimy. Lecimy z tym koksiorem. Tak, jest tam takie ładne, fajne zapowiedź, którą będę musiał wspomnieć. Proszę bardzo, mamy kartkę i mamy drugą stronę kartki, która jest istotna na później. Ale lecimy. Po pierwsze, mamy Cup and Saucerer, czyli według tego... A, to. Tak, to jest po prostu kubek i sosierka. Sosierka, nie sosierka, tylko to się nazywa spodeczek. Ono. Magiczny kubek z sosierką od Nettlewick Enchanted Crockery. Jest zaczarowany, czyli sceny, które jakby Steer, jeśli Mieszasz? miesza, jakby sceny się mieszają na powierzchni. Czyli faktycznie jak się to zaleje, to może coś tam będzie tak, wiesz. Nie wiem. Stworzony przez
Cup and Sorcery Design. A nie, ten kubek i Aha. ten stworzony przez Wizarding Workshop i zapakowane przez Magical Born Sisters, czyli siostry urodzone magicznie. Ciekawe. Trzeba zobaczyć, jak się to zachowuje, bo nie będziemy używać. Na razie pewnie. No nie mamy wrzątku. No właśnie. Po drugie, Elf Plague, czyli jakby nasz głowa elfa, czy jak to nazwać? Ten widok. Tak, biedok, stworek, poturbowany. Elf Plague adorns the walls in the headcaster. Czyli tak, to są takie elfie głowy, które zdobią ściany w kwaterze głównej. Reprezentuje sługi, które służyły rodzinie od wieków. Mhm. No i tam było faktycznie u nich więcej tych głów. Mhm. Po trzecie, mamy przypinkę reportera. Jest to wypuszczony i czy tam zwolniona i siedząca na bezrobociu ekskluzywna dziennikarka stworzona przez Lera Illustrates. Tak, bezrobotna. Numer 4, Cognitive Spiceman, czyli to jest nasze mózgi w słoiku. Są zachowane i zakiszone, jakby zamarynowane w słoju i tylko do użytku Departamentu Tajemnic, czy raczej studentów Departamentu Tajemnic, nie otwierać, bo może to skutkować katastrofą. Zabutelkowane przez przez Pure Blood Apothecary, a naklejka stworzona przez Wizarding Workshop. Bardzo fajne mózgi. Już kolejne takie mroczne rzeczy mamy. Tak. Numer 5. Składniki. Blood Replenishing Potion Page, czyli nasza strona z uzupełniaczem krwi. Ta strona jest prosto z Master Guidebooka, którego oczywiście mamy tutaj za mną. I jest bardzo przydatna na rany, których nie da się zamknąć. Stworzone przez Wizarding Workshop. Podoba mi się, bo to jest faktycznie takie przydatny eliksir, prawda? Tak. Mamy numer 6. Phoenix Print, czyli nasz print stworzony przez Drizzy Graphics, of course, oczywiście. Course, tak, of course. I jest to oczywiście print przedstawiający Fauxa. Numer 7, czyli klucz numer 12. To jest oficjalnie teraz jesteś w stanie wejść do numeru 12, czyli naszej kwatery głównej zakonu Feniksa. Bez tego nie weszłabyś. To jest tak jak zaklęcie Fideliusa. Bez wiedzy, gdzie się mieści kwatera, nie wejdziesz do kwatery. Jeśli ci strażnik tajemnicy przekaże, to możesz wejść. Tak to przekazano nam klucze, więc też możemy wejść. Tak. Stworzone przez Dragonair Designs. Numer 8. Pink Witch Pin Cushion, czyli nasza Ambridge'owa. Witch Pin Cushion, czyli to jest jakby taka właśnie Poduszeczka. Na igły. No. Ta różowa wiedźma, czy różowa poduszeczka w kształcie wiedźmy, może być również używana jako lalka voodoo, albo magiczne, albo zabawka dla magicznych zwierząt do kąsania i wyżywania się. Ty decydujesz. Jakby złapał się za nią, to Ambridge miałaby za swoje. No to. Numer 9. Phoenix Charm, czyli nasz charm numer 5, czyli 5. ekskluzywny charm z serii. Co myślisz, będzie 6. charmem? Ty nie myśl lepiej, Misiu. Ja już powiedziałem, że to będzie Pomyślisz następnym razem. dziennik Następnym z eliksirami. razem. Numer 10. B&B Ingredient Muddler, czyli nasz tłuczek do składników. Ten kij jest idealny do ugniatania i miażdżenia składników dla Ciebie, stworzony przez Wizarding Workshop. Czyli po prostu do składników, tak jak mówiłem, pewnie do jakichś ziół, czy do czegoś, tak jak moździerz, tylko że takie wstępne ugniatanie. No albo takie właśnie, żeby soki wydobyć, nie? Może tak być. 11. Maska. Okazuje się,
że podczas walki udało ci się zdemaskować jednego z followersów, ze śmierciożerców. Możesz zachować to jako pamiątkę walki. No mamy jakby maskę mamy. śmierciożerców, tak? Mamy. I 12. To jest Pieniądz. decoder coin, czyli moneta jakby do dekodowania. Po prostu ustaw strzałki na tarczy na każdy dzień i powie ci, w którym miejscu i o której godzinie się spotkać. Stworzone przez Wizarding Workshop. Pokaż na chwilę jeszcze tak. Aha, tam było na dzień. Dzisiaj mamy Thursday, tak? Mhm. Nie wiem tylko, gdzie jest strzałka. Tu jest strzałka. Gdzie? Strzałka jest A tu. jest. O, okej, czyli tu jest I ustawiasz na tą Wednesday. strzałkę i wtedy Aha. masz godzinę. To No. pokaż jeszcze raz dla pewności, albo ja pokażę, bo mamy tutaj No, jest wytłumaczone, prawie równo. w jaki sposób odczytywać naszą monetę. I gdzie jest strzałka i co przeczytać. No to ma sens. Ja myślałem, że ogon Tu jest jest strzałką. strzałka. Kurde, nie mogę. Tu jest strzałka. No. I tu jest strzałka. No i ustawiamy sobie i mamy do przeczytania gdzie, co i jak. Przepraszam. Czyli o 4:35 w Wednesday w Great Hallu. No. I uwaga, teraz czytamy rzecz, którą macie gdzieś na ekranie. Jest bardzo istotna dla następnego pudełka Bimonti. Bo uwaga, jest czas rozdawnictwa. Na następnym roku, czyli Rozdania może, bo tak rozdawnictwo No. to... w następnym roku, czyli roku 6, dowiecie się o tajemniczym małym eliksirze. Eliksirze, który jest płynnym szczęściem, płynnym złotem. I uwaga, okazuje się, że ten, który go wypije, dostanie tak duże szczęście, jakim jest 5 kolejnych Bimontli boxów za darmo. I jak tego dokonać? Jeśli odkryjesz w swoim pudełku następnym, czyli Bimonti 6, malutką buteleczkę ze złotym płynem, a będzie ich kilka, tylko kilka, Chociaż wiesz, że nam się nie uda. a kto wie, może akurat. To znaczy, że zostałeś wybrany i będziesz dostawać roczną, Subskrypcję tych pudełek Bimonthly. tak, roczną subskrypcję, roczny dostęp do magii za darmo. Widzisz, nie musisz robić nic, kompletnie nic, żeby brać udział w tym rozdaniu. Jedyne, co musisz zrobić, to zasubskrybować Wizarding Trunk i już automatycznie jesteś brany pod uwagę. My już jesteśmy brani pod uwagę, bo... A tam pisze, że august, czyli sierpniowy Bimonthly Box, nie? Czyli następny. Okej. Możesz oczywiście śledzić nas na Instagramie po więcej informacji, a jak zawsze pozdrawiamy cieplutko Dustin, Ayla i Elfy. Także to by było na tyle. Trzymaj ta za nas kciukasy. Dokładnie, bo z tego co doczytałem, tutaj tego nie ma, ale doczytałem to chyba w mailu, to bodajże będzie tych buteleczek koło 7 czy coś koło tego. No to jest szansa. Musiałbym znaleźć maila jeszcze, ale będzie ich kilka sztuk na wszystkich, którzy dostają i pewnie będzie to wybrane tak, wrzućmy do tego pudełka, wrzućmy do tego, nie patrzysz do kogo to idzie i wiesz. A potem i wysyłamy. I kilku, 7, I powiedziałbym może 7. jeden do nas by przyszedł. Tak, i kilku szczęśliwców dostanie, a to co dostanie, to jest piękne. No. To jest czyste szczęście. Tak. Rok za darmo. Także trzymajcie kciuki, a my możemy sobie omówić, co nam się podoba, co się nie podoba, bo jak zawsze do tego trzeba dojść. I Zacznijmy od Ciebie, tak. co mi się najbardziej podoba, no to chyba te mózgi. Mhm. Mózgi mi się podobają. Podoba mi się też ta maska. Oczywiście klucz mi się podoba. No i ta moneta mi się bardzo podoba. To z takich najbardziej, co mi się podobają. No to już mówiłam. Dziwny ma kształt. No i tak, no nie wiem. Ja jeszcze nie używałam takiego narzędzia w kuchni, co mogę to spróbować. Coś kogoś tam zaciukać.
Ale no my jesteśmy kolekcjonerzy, durnostoje, kurzozbieraczy, jak to tam nazywacie tego, więc no, dla nas takie rzeczy są mało zachwycające, bo praktyczne, a my lubimy takie niepraktyczne. No to Aczkolwiek ta jest praktyczna i jest sympatyczna, więc No. to zobaczę. I słodka taka. ja uważam, że generalnie tak. Mózgi mi się bardzo podobają. Mózgi są po prostu No, super. I super nawiązanie do książek. tak. Do tej końcówki najbardziej mrocznej. To jest bardzo dużo, zauważ, nawiązanie do książek o bezrobotnej tej, Tak, Ricie właśnie Skeeter, o Monecie, o tych mózgach generalnie jest i, tak. i ten jeszcze. Do tej pory te wszystkie boksy takie rok pierwszy, drugi, trzeci bardziej zahaczały o filmy, No. a tu widać, że poszli właśnie, hej, w filmach nie było tak bardzo charakterystycznych rzeczy, które moglibyśmy dać, No, Pójdźmy albo w może książ- dawali je albo może wcześniej czy dawali, coś, no i to tak. pójdźmy w książki. Mamy tutaj, mamy tego, Krzata. jak się nazywał, Kringle, czyli stworek. Mamy stworka. Wiadomo, nie jest to nawiązanie stricte do książek. Nawiązaniem jest to, że tam wisiały na ścianie, No a jak ktoś nie przeczytał książki, to mógłby się tu pogubić trochę. O No, co trochę to w ogóle tak. chodzi? No. ale stworek faktycznie, on nie wisiał, tylko inne, ale No. jest to nawiązanie, bo stworek był z krzatem domowym. Aczkolwiek jest troszeczkę tutaj makabryczne nawiązanie. No. Ale nie, moneta mi jest- się chyba najbardziej podoba. Moneta jest nawiązaniem do No, książek omnikularów bardzo. z poprzedniego To pudełka. też. I do książek bardzo. Właśnie omnikulary też były nawiązaniem do No. książek. To jest takie nawiązanie, że Hermiona przecież zaczarowała dukaty któreś i po prostu się im wyświetlała data na nich, Tak. co i jak i kiedy. Ale bardzo fajne to jest, podoba mi To się. jest nawiązanie. No Rita. Rity byś się spodziewała w czwartej części, masz w piątej, ale my wiemy dlaczego, bo No książki tak. przeczytaliśmy. Masz nawiązanie do Grimmauld Place 12, ale to akurat mogłoby też być w filmie. Tak. Mamy Umbridge, to wiadomo, że oba Tak. się tyczą. Feniks. Feniks, ale też masz Filiżanki są też z filmu, takie filiżanki takie bardziej charakterystyczne. właśnie filmowe, z tymi kotkami. Ciekawe. Ale no dobra, z tymi kotkami. Ten Maska tłuczek, śmierciożercy. no ten tłuczek jest taki najmniej, ale to najmniej taki. my wiemy, że czekamy aż skończy się ta seria, zobaczyć co Tak. będzie nowe. Tak, bo ja bym chciała takie, wiecie, takie Vintage. vintage. O, takie Tak, vintage. wiem. No. No, także A nie powiedziałbym, takie glamour. że porównując do kwartalnego, który mieliśmy ostatnio, No to lepszy jest. to o ile kwartalny bym ocenił na 5 na 10, tak tego jakieś 8 na 10. No bez przesady. No ja tak, Kwartalny to ja bym oceniła 3 na 10, ten ostatni. a ten bym tak 6 na 10. No dobrze, Bo łazienka była zarąbista no w dobrze. drugiej części. Ja mam A tutaj... Sryton w ogóle też. No dobrze. To Dajcie myślę... znać, co Wam się podoba. Dokładnie. I jak wam się podoba maltretowanie Umbridge? Komu byście dali? Psu? Czy wudu? Czy po prostu wbijać sobie igiełki i tyle? Także, my się widzimy za tydzień. Wy standardowo subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Do zobaczenia. Pa! Jeśli byliście... Jeśli byli... Dibidi bidi bom ba la la rom, dibidi bidi bidi bom ba ba la rom.